Słuchaj, nie będę ci czarował. Jedyny powód, dla którego obejrzałem film pod tytułem Armor, sprawdzałem dopiero co na Filmwebie, nie ma polskiego tytułu, więc domyślam się, że Armor to jest oczywiście zbroja, pancerz i biorąc pod uwagę, że tutaj chodzi o ciężarówkę konwojentów, no to domyślam się, że opancerzona, opancerzony, pancerz, no coś w ten deseń, to już sobie wybierz jak rzeczywiście wolisz, ale jedyny powód, dla którego obejrzałem ten film jest Sylvester Stallone oczywiście, bo w tym momencie on święci triumfy w telewizji, wiadomo, Tulsa King, świetnie został przyjęty, pierwszy, drugi sezon, trzeci już ponoć jest podpisany kontrakt również tutaj, więc stwierdziłem, okej, Stallone, on zjadł zęby na jak najbardziej na kinie akcji, on wie oczywiście jak to się je, w tym momencie on już nie musi nic, bo on ma tyle pieniądzurów, rzeczywiście serii ma filmowych mnóstwo, bo tutaj widzisz, że ze mną jest Rambo oczywiście, ale jest Rocky, jest Niezniszczalni, jest oczywiście jeszcze Escape Plan, czy tam plan ucieczki, jak kto woli, mnóstwo innych produkcji, więc rzeczywiście on po prostu nie musi w tym momencie nic, on sobie wybiera scenariusze, patrzy, o, jest ciekawy film akcji, ciekawy, nie wiem, dramat, komedia, cokolwiek, wystąpię sobie. Więc to był jedyny powód, dla którego obejrzałem ten film. I chyba wolałbym rzeczywiście wrócić do Rambo, tutaj widzisz, za mną jest fabuła. Mamy dwóch konwojentów oczywiście, jest ciężarówka opancerzona, no i wiozą, jak to zawsze, jak codziennie, pieniądzury z banku do gdzieś tam, do siedziby, no i próbują, atakują ich złole, tak, nasi antagoniści próbują odbić pieniądzury. Sylvester Stallone gra złego bohatera, jest antagonistą, tak, tutaj rzeczywiście sprawdzałem, mam włączone IMDb i taka sytuacja powtórzyła się po raz trzeci. Po raz pierwszy był to 1975 rok, kiedy występował w filmie Death Race 2000 oraz później w 2003, kiedy to było Spy Kids 3D Game Over. Więc to rzeczywiście po raz trzeci Sylvester Stallone jest zły w filmie. No i tak sobie myślę, okej, no to przynajmniej coś innego, coś nowego. Podoba mi się ten zwrot akcji, że rzeczywiście Sylwek Stalowy jest złolem. No i tak od fabuły może zacznę. No w porządku jest dobrze, bo jeden z naszych konwojentów jest po przejściach, były policjant oczywiście, problemy co prawda nie z herbatką, a z alkoholem, więc rzeczywiście wywalili go, żona zmarła i tak dalej, więc to rzeczywiście jest dosyć zawodowo, tym bardziej, że prowadzi tę ciężarówkę wraz ze swoim synem, więc tutaj jest poważnie. W roli konwojenta Jason Patrick. I nie pytaj kto, no bo on rzeczywiście wystąpił jakieś 5000 lat temu w takich filmach jak Uśpieni chociażby, albo Speed 2 z Sandrą Bullock oczywiście, tam Willem Dafoe również się pojawił, więc stąd możesz go kojarzyć. Zresztą to ten gentleman w okularach. No i u niego czoło się, tak samo jak u mnie, coraz dalej zaczyna. No ale takie jest życie. No i oczywiście stwierdziłem, no dobrze, wygląda ciekawie, przynajmniej ten wątek jest dosyć interesujący, a poza tym Stallone, no jako złol, ciekawe co pokaże, no bo to rzeczywiście w tym filmie z Davidem Carradine'em to on tam był rzeczywiście młokosem, bo to było przecież prawie 50 lat temu, więc no rzeczywiście nie było super. No i to, co ja ci powiedziałem od razu o fabule, to wszystko. Tutaj nic się rzeczywiście więcej nie dzieje, bo nasza ciężarówka zostaje przekierowana, no oczywiście, że tak, na most, który jest zablokowany z dwóch stron jakimiś tam większymi autami, jakimiś tam suwami na baterię. No i tyle. I tam się akcja, tak naprawdę 90% filmu dzieje się na tymże moście, kiedy to ojciec z synem sobie gadają: a pamiętasz, tato, jak za komuny normalnie musieliśmy z kartkami stać po mięso? Oj, pamiętam, synu. Nie, no oczywiście, teraz to rzeczywiście przeginam, ale jest dużo tam się dzieje, przynajmniej ma się dziać. I no ja wiem, to jest film, którego nie ogląda się dla fabuły. Nie oglądasz po to, ażeby rzeczywiście były jakieś cudowne zwroty akcji, szekspirowskie przemówienia, czy chociażby no jakaś rzecz się fajna działa. Tutaj chcesz widzieć dużo akcji, ma być strzelanka, mają być wybuchy i tak dalej, wiesz, macho, testosteron i tak dalej. No ale tak powinno być. Powinno być, ale rzeczywiście tak nie jest. Oczywiście tutaj mam kilka informacji. Muszę nie tylko posiłkować się IMDb, ale również Wikipedią, bo no słabo rzeczywiście, jeżeli chodzi o informacje co do tego filmu. Może zacznę oczywiście od początku, od naszych najemników, no bo wiadomo, że Sylvester Stallone jest szefem najemników, wiesz, taki Krzysztof Jerzyna, tylko że nie ze Szczecina, tylko chyba z Missouri, tam z innego Mississippi. Tak się zastanawiałem, Sylwek, co ty tam do cholery robisz? Czy to było na takiej zasadzie, że on poszedł do studia, mówi, słuchaj, wbij do studia, przyjedź do studia, pokażesz, musimy obgadać. No o co chodzi? Co jest, panowie, ja robimy nowy film? Mówi, nie no, masz kontrakt na trzeciego Creed'a.
Powiedziałeś, że się nie pojawisz, więc tutaj musisz facet wypełnić kontrakt. A nie macie tam czegoś w ogóle, może ja wiem, jakieś biurko przewiozę, albo może wam powieszę obraz czy coś. Mówi nie, ale mam taką rolę, gdzie pójdziesz po prostu, zagrasz tam na planie zdjęciowym, będziesz ze 2, może 3 godziny maksymalnie. Postoisz sobie, damy ci do ręki karabin, ale spokojnie, atrapę. Nawet nie będzie ślepaków, po prostu będziesz trzymał, jak będziesz strzelał, to musisz taki ruch robić, że to niby strzela, bo my resztę dodamy cyfrowo. Strzelisz, powiesz, o ale idiota, To nie jest nawiązanie do Rockiego, ale będzie się nazywał Rock przez 2 o, wiesz, na rok takie ukłon. Co tu na to? Wiesz co, jeszcze ci za to zapłacimy. Dobra, niech będzie, rzeczywiście przyjdę. I tak to wygląda. Ten Sylwester Stallone tutaj jest naprawdę beznadziejny. Nie mówiłem tego o nim, ale rzeczywiście chyba tutaj jest za karę. On tutaj się dowiedział pewnie, no muszę przyjść, bo nie chce mi się przewieźć biurko, bo rzeczywiście nie zmieści się biurko do mojego Hammera. A wezmę wieśniaka jakiegoś skrucha z herbatą, to mi wyleje, zapaćka mi moją piękną skórzaną tapicerkę. I tutaj się naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę i o akcję, nic nie zgadza, bo wyobraź sobie taką sytuację, mamy najemników, blokują ten most z 2 stron, prawda? Mniej więcej tu jest moja twarz, powiedzmy jest ta furgonetka, ten opancerzony. Więc co? Co robią nasi mądrzy? Idą z tej strony, tu jest furgonetka i zaczynają strzelać do siebie. Nie do siebie oczywiście, do furgonetki. Ale są naprzeciwko siebie. Strzelają. Oczywiście, że nikomu się nic nie dzieje. Pewnie, że nie, bo jakże mogłoby się cokolwiek komuś dziać. W ogóle abstrahując od tego, że ta ciężarówka jedzie przez ten most i patrzy, auto zaparkowało tak w poprzek. Przy czym jeden pas jest wolny. Jeden pas jest wolny. I powtórzę to po raz 3, bo to dzisiaj będzie clue naszego odcinka. Jeden pas jest wolny. To jest ciężarówka opancerzona, gdzie rzeczywiście oni nie mogą jej sforsować. Nawet 2 razy strzelają z granatnika i też nie dali radę. A ci stwierdzili, nie możemy nic zrobić, więc sobie zatrzymamy. Oczywiście, pomyślałabyś. Biorą ciach za telefon i tak dalej, ale... Kurczę, przepraszam cię bardzo serdecznie, ale... Nie mam zasięgu. Okazuje się, że nie mam zasięgu normalnie. A co, że krótkofalówka w radiu? No patrzcie, też nie mam zasięgu, też nie mam chciałem pogadać, ale zagłuszają mnie. No nie mam zasięgu po prostu, normalnie, masakrycznie. Jest po prostu źle oraz bardzo źle. To jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj właśnie sprawdzam specjalnie ciekawostki, bo to jest... Dokładnie tak jest. Akcja na tym moście mniej więcej trwa... Oni tam jadą, jest koło południa, powiedzmy zachód słońca się robi, tak powiedzmy gdzieś z 10 godzin. I nikt, ani jedna osoba przez te 10 godzin nie stwierdziła: ty stary, przecież my mamy furgonetkę, tam mówią chyba tam $100,000 wiozą. Oczywiście potem się okazuje, że nie tylko, ale powiedzmy docelowo $100,000. Ty, mamy furgonetkę, która wiozła $100,000 i ona powinna być już 8 godzin temu tutaj. Nikt się tym nie interesuje i tak sobie myślę, ja cię kręcę naprawdę. I chciałem zobaczyć dobrej strzelaniny, nie mam. Bo te pistolety, te karabiny, to wszystko jest zrobione cyfrowo. To źle jest zrobione cyfrowo. No widać, wiesz, po prostu jak Stallone trzyma ten karabin i tak tą ręką rusza, żeby to rzeczywiście... Uwierz mi, efekty specjalne w filmach Patryka Wegi są lepsze. Jedzenie w restauracjach, które naprawia Magda Gessler, jest lepsze. Gra obronna polskiej kadry narodowej w piłce nożnej jest lepsze niż te efekty wizualne w tym filmie. Powiem więcej. Bo to jest akurat masakryczne. W pewnym momencie, ojciec się wysypuje. Wysypuje się ojciec, bo był alkoholikiem, właściwie jest, bo nikt nic nie wie, ale on sobie tam potajemnie bierze, wiesz, gdzieś tam synek nie patrzy, on... Co? W porządku. No ale w końcu się wysypuje synkowi, że rzeczywiście, lubi sobie wypić troszeczkę. No i mamy retrospekcję. Gadają, ciach, retrospekcja. Sobie myślę, o co chodzi? I to wiesz, nie to, że retrospekcja tam 10 czy 20, nie, to mi przypomina niemalże Władcę Lalek, gdzie tam rzeczywiście i retrospekcja jest jakieś 5 czy 6 minut i on tam, wiesz, i cofa się do po czym gadają, mija kilka chwil, wiesz, bo wtedy, bo ten wypadek był i w ogóle, ty nic nie wiesz, nie pamiętasz, ja pamiętam więcej, to niż się wydaje, bo przecież kolejna retrospekcja, sobie myślę, przecież to po prostu boli. Przecież ten facet, co to nie tylko pisał, ale reżyserował, to jest kompletny bęcwał, żeby nie użyć gorszego słowa. Ale słuchaj, mam oczywiście ciekawostki. Tym razem są to jednak ciekawostki z Wikipedii, bo niestety nie ma już nic ciekawego
na IMDb, ale tutaj zdjęcia kręcono w Pearlington i Waveland w stanie Mississippi, no czyli niedaleko tak naprawdę powiedziałem, we wrześniu 23, wtedy był ten strajk SAG-AFTRA, ale oni dostali zielone światło. Członkowie ekipy kwestionują zasługi reżyserskie Rota za film, twierdząc, że Randall Emmett koordynował kilka elementów produkcji nie został wymieniony w napisach. Według asystenta do spraw rekwizytów Michaela Castro, Rout, dosłownie udawał, że reżyser jest scenę, która się rozgrywa. Patrzył na monitor, a następnie na akcję i wykonywał ruchy rąk, aby wyglądało, że mówi ludziom, co mają robić. Wszystko to było udawane. Więc tutaj nawet reżyser wiedział, że po prostu to jest dno dna. Chciał się odbić, ale oczywiście nie mógł, bo tam była cyfrowo zrobiona woda i się oberwało i po prostu poleciał. Hej stary, jesteś? Nie ma mnie. Jest cyfrowo, więc tutaj jest bardzo źle. No o efektach specjalnych trzeba powiedzieć tyle, że są to efekty specjalnej troski, bo to wygląda źle. Począwszy od tego, że no mówiłem wcześniej, strzelanie, wybuchy, wszystko co jest z tym związane jest cyfrowo zrobione. Więcej powiem, w pewnym momencie ta ciężarówka ląduje w wodzie, w rzece i woda wlewa się do środka. Woda cyfrowa. Rozumiesz, oni wychodzą z tej ciężarówki, oni chcą z tego wyjść, no to wiadomo, że jak jest woda, no to nie wychodzisz, tylko wypływasz, a oni tak ociężale wychodzą. To się leje, to jest po prostu tak złe, że zastanawiałem się czemu, po prostu czemu. Kto na to dał pieniądze? No i w ogóle dlaczego Sly? On tutaj wygląda masakrycznie. Naprawdę, widać, że zmęczony życiem. Pewnie chciałby troszeczkę pożyczyć ode mnie włosów, bo on tam już niemalże jest łysy. I domyślam się, że to nie była charakteryzacja, tylko po prostu on przyszedł taki, wziął na zasadzie okej, no to gramy? Dobra. Ja jestem Rook. I w ogóle co Benzwale się... No po prostu źle jest, naprawdę jest bardzo źle. Tutaj patrzę, co jest napisane, no jest ten... Tak się zastanawiałem, czy w tym filmie będzie cokolwiek pozytywnego, cokolwiek, co mógłbym stwierdzić, o rzeczywiście jest dobrze. Tak, jak najbardziej tak. I słuchaj, tutaj zdradzę bardzo ważny wątek fabuły, aczkolwiek szansa na to, że obejrzysz ten film jest jak wygranie w totolotka, więc domyślam się, że raczej nie sięgniesz po tęże produkcję. Sylvester Stallone zostaje pod koniec filmu zastrzelony. Tak, Sylwek Stalowy dostaje 2 kulki. Pach, pach. Bo się okazało, że jeden z jego ludzi się wkurzył, bo rzeczywiście ci najemnicy to kompletna banda debili, banda durniów. Kiedy, słuchaj, oni w tej ciężarówce tam utknęli oczywiście i nie chcą wyjść, a tam chodzi rzeczywiście o miliony, o złoto należące do kartelu. No to co się robi wtedy? No bierzesz karabin, czy bierzesz tam jakieś C4 czy coś i wysadzasz to, ale się okazuje, że nie, bo facet, który się znał na tym, został postrzelony, więc my sobie poczekamy. Bo ciepło jest, niedługo się ugotujecie, to my sobie poczekamy. Dobra, no to oni się zamknęli, my sobie na moście czekamy, pijemy sobie herbatkę. Oczywiście w międzyczasie jest rozmowa ojca z synem i ta retrospekcja, co nie? A salon z kolegami... Kurde, stary ten most. Chyba zardzewiały jakiś, on już chyba nieczynny jest, co? No. Rozumiesz to? Potem stwierdzają, no to dobra, no to mamy, chyba po 8 czy 10 godzinach mamy specjalne wiertło. Więc się tam wiercimy. I co się dzieje? Przychodzi koleś. Dzień dobry. Jest taki cwaniak? Ja jestem cwaniakiem, proszę bardzo, no to wiercę. Zaczyna wiercić. Po czym? Gdzieś tam zawinkla Jason Patrick, ojciec wyciąga tam pistolet czy coś, czy ten, rozwala tego. I którego rozwala? No oczywiście, że tak, faceta, który obsługiwał tęże wiertarkę i nikt inny poza nim nie potrafi obsługiwać wiertarki. No, gdyby ktoś stwierdził, robimy najgłupszy film, no to ten film po prostu jest, nawet nie byłby w 10, bo on jest tak beznadziejny, że pewnie nawet nie załapałby się, jest po prostu dnem dna, także rzeczywiście nie oglądaj. Jedynym pozytywem właśnie jest to, że Sly dostaje 2 kulki, bo naprawdę bolało. Nie wiem, co mogę tobie dobrego. Powiem tak, w ten sposób. Jeżeli chcesz mimo wszystko obejrzeć dobry film akcji ze Stallonem, obejrzyj sobie Rambo.
Nieważne, którą, no może poza trzecią częścią, bo ona jest rzeczywiście już totalnie odjechana w kosmos, ale najlepiej jedynkę i ostatnią część. Nie, i czwartą część, bo piąta część już taka jest, powiedzmy, na 2 razy. Obejrzyj sobie Rambo, albo obejrzyj sobie pierwszą krew, First Blood, to jest lepsze kino. W opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę Ci link do tych filmów na Amazonie, możesz sobie kupić nam na Blu-rayasie czy na DVD, zobaczyć, bo rzeczywiście teraz są promocje, Black Friday, święta niedługo i tak dalej, to rzeczywiście, no, DVD za 8 zł nie najgorzej. No ale nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, no dobrze, Jason Patrick, jego kariera w tym momencie w ogóle, chciałem powiedzieć, no, w złym kierunku podąża, ale raczej mi się nasuwa stwierdzenie, że kariera Jasona Patricka nie podąża nigdzie, nic się z nią nie dzieje. Tak sobie tutaj patrzę właśnie specjalnie, mam otwarte jego IMDb, no i facet no w tym momencie ma 3 filmy w postprodukcji, w preprodukcji, czyli jeden serial, czyli The Detective, A Line of Fire produkcja i Nightingale postprodukcja. A powiem więcej, tylko w tym 2024 zrobił 4 filmy. Jest to Armor, oczywiście o którym mówiłem, Terrifier 3, tam też się pojawi przez chwilkę, A Circus Tale and a Love Song, a także Murder at Hollow Creek. No 2023 również 4 produkcje, więc cały czas facet daje radę, ale są filmy, które chyba bezpośrednio trafiają na sci-fi, czy tam na inny Polsat On Demand, czy jak to się tam rzeczywiście nazywa, bo tych filmów nikt nie ogląda, tylko oczywiście jakiś taki bęcwał typu Skruch, który stwierdza, a ja sobie obejrzę. Mam nadzieję, że jest łapka jak najbardziej przybita za to, że musiałem to obejrzeć. Nie musiałem, chciałem, bo rzeczywiście myślałem, że może Sylwek Stalowy pokaże, a proszę bardzo, czasami można rzeczywiście fajne rzeczy z kina niszowego, takiego niekoniecznie bardzo znanego zrobić i będzie dobry, bo tak myślałem, ale oczywiście źle myślałem, bardzo źle myślałem, mea culpa, moja wina i tak dalej. Chyba się nie dam na to nabrać. Oczywiście, że się dam nabrać. Obejrzałem już kilka tysięcy filmów, a ciągle się daje nabierać i rzeczywiście widzisz ta półka za mną, która tutaj cały czas niestety rośnie, pokazuje, że i tak potrafi się czasami nabrać, ale jest jeszcze dobra jedna sprawa, na tej liście jest dużo fajnych recenzji kina akcji, tak, i większość z nich jest dużo lepsza niż Armor. Obejrzyj, bo zdecydowanie warto.